Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukajta, to jest Gamecast, biznes w grach, podcast o pieniądzach, ale nie tylko. A dzisiaj z nami jest Andrzej Blumenfeld, szef szefów Far From Home. Witam Cię. I również dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Tak, twórca najbliższego wielkiego hitu survivalowego polskiego, którego się strzela. Ile już was sprzedało? Na początku roku ogłosiliśmy, że 250 000 sztuk, proszę pana. Bardzo ładnie. Gratuluję. Trochę wam zajęła ta droga, ale to zaraz do tego dojdziemy. Czy godzisz, że jesteście w tej takiej wąskiej grupie bardzo perspektywicznych gier z Forever Skies przez te najbliższe, no na pewno rok, dwa, myślę. Więc mam nadzieję, że troszeczkę opowiesz nam o swojej historii. Gadamy przede wszystkim na podcaście o pieniądzach, publishingu, nie stricte dewowaniu, więc chyba będziesz mógł o tym troszeczkę powiedzieć. Ale nie tylko. O, i widzisz, tak to jest, jak się śpieszy człowiek przez miasto i dzwoni telefon. Ale nie, to nie był Piotr Gnyb. Piotr Gnyb przeszkodził nam troszeczkę przed podcastem. Pozdrawiam serdecznie. Powiedz mi, Andrzeju, jak to się robi grę, która jest chyba najpopularniejszym teraz gatunkiem gier ever i jednocześnie bardzo wytrwałym gatunkiem, bo survivale teraz są na rynku 6. rok i dalej dają radę. Nie wydaje się, żeby to miało zwalniać. Jak wy o tym sobie myślicie? Czy zdążycie sprzedać te 1 milion czy 2 miliony kopii, zanim się czas na survivale skończy, czy nie? To powiedziałbym, że bardzo ciekawe pytanie. I dopiero co je wymyśliłem. I dopiero bardzo błyskotliwie, fajnie. Mateuszu, więc tak jakby zaczynając od początku, tak? Jak się robi gry survivalowe współcześnie? To wydaje mi się, że ja bym trochę patrzył, na perspektywę. My zaczynaliśmy Forever Skiesa 5 lat temu. To jakby tak mniej więcej to są te początki. To jest kawał, jakby zupełnie inna epoka. Tak jak mówisz, teraz mamy taki moment apogeum, kiedy te survivale po prostu są absolutnie wszędzie. Czy dzisiaj z taką łatwością byłoby się przebić? Wydaje mi się, że teraz jest to dużo trudniej. Nie? To jakby widzimy to też na początku. Jak mieliśmy moment, kiedy ogłaszaliśmy projekt, to rezonowało to dość silnie. Bo jakby łatwiej nam było zdobywać atencję, czy to w prasie, czy generalnie w internecie. Teraz ta walka, powiedziałbym, jest dużo bardziej skomplikowana. I co więcej, te gry mają dość ciekawą dynamikę. Jakby pewnie część z Państwa i ty pewnie też śledzisz, nie? To jakby to wygląda, ale co do zasady większość tych gier, tych popularnych, to są longsellery i one sprzedają niewyobrażalne ilości non-stop. Czyli to nie jest tak, że nagle ta konkurencja gier sprzed paru lat nam zniknęła. Absolutnie nie. Jak ktoś szuka survivala, to cały czas potrafi sięgnąć po te starsze tytuły, zwłaszcza, że one teraz potrafią być w bardzo atrakcyjnych cenach. Więc po pierwsze wydaje mi się, że trafiliśmy w dość dobry moment i akurat mieliśmy wtedy tą trochę przewagę, gdzie widzieliśmy już, w jaką stronę ten rynek idzie i zdążyliśmy jeszcze wskoczyć w tym pędzie. Teraz wydaje mi się, że przede wszystkim nadal to nie jest tak, że ten gatunek się wysycił, to broń Boże, to nie w tą stronę pójdzie, ale dużo większą wagę trzeba będzie przykuwać do twistu i wydaje mi się, że gatunek survivalowy per se jako survival zaczyna troszeczkę już przymierać w takiej perspektywie czystości gatunkowej, a raczej zaczynamy patrzeć na hybrydy, czyli mamy połączenie jakiegoś elementu gier z elementami survivalowymi i to się staje w pewien sposób takiego DNA tych gier, nie? Troszeczkę wiecie, trochę wiesz, jak nie wiem, kiedyś było Souls-like, czyli mieliśmy ten Demon Souls, Dark Souls, no to nagle te element gry został wyciągany w innych grach i zostały zrobione twisty wokół tego. Roguelike'i, pamiętam jakiś czas temu też było wielkie, kiedy to była bardzo indycza nisza, a w którymś momencie okazało się, że da się robić też poważniejsze tytuły około tego i łącząc je z odpowiednio innymi twistami, ten gatunek sobie gdzieś tam ewoluował i przetrwał. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej survivale mają ręce i nogi, natomiast przede wszystkim, jeżeli byśmy mieli brać jakiś nowy na tapet, no to trzeba było spojrzeć na to, gdzie jest ten twist, gdzie jest ta ciekawa mechanika, żeby się troszeczkę wyróżnić na tle konkurencji, a dodatkowo coś, co troszeczkę odważnie wydaje mi się, że zrobiliśmy, bo patrząc
może nie delikatnie, nawet bardzo aktywnie na działania creepigerów Greenhella. Zdecydowali się na nałożenie trybu kooperacyjnego w trakcie developmentu. Tam delikatnie inna historia, bo tryb kooperacyjny został dołożony po pełnej premierze. My dołożyliśmy tryb kooperacyjny w trakcie trwania Early Accessu i to też widzimy, że przynosi dość duży wzrost zainteresowania wokoło gry. Zresztą na ostatnie kilka miesięcy pokazało, że pik graczy był znaczący, a sprzedaż też poszybowała i do tej pory widzimy, że miesięcznie nam po prostu skoczyliśmy na troszeczkę inny poziom niż przed trybem kooperacyjnym, ale czy byśmy dzisiaj się odważyli, że jeżeli byśmy zaczynali nową grę, to żeby ten tryb kooperacyjny dołożyć później? Wydaje mi się, że dzisiaj to już byśmy zaczynali po prostu, żeby na start był tryb kooperacyjny. Chyba to już must have co-op. Prawie w każdej grze. Ale w survivalach absolutnie chyba teraz must have, co? No tak to zaczyna wyglądać. Zresztą wiesz, nawet jeżeli się spojrzy na dość bliską nam referencję, nie Subnautica, która wprowadziła do gatunku dość silny element narracyjny i jednak była grom o samotności, była grom o przeżywaniu w tym podwodnym świecie przygody interesującej, ale jednak dla pojedynczego gracza. No i tutaj nie wiem na ile mogę, ale przez to, że jakiś czas temu się tam troszeczkę spokrewniliśmy z Kraftonem i tu się pojawiła jakaś inwestycja, a być może dla części z Państwa jest to wiedza już znana, natomiast Krafton jest właścicielem Unknown Worldsów, którzy z kolei są właścicielami Subnautiki. No i między innymi to też pozwoliło nam na pewnego rodzaju rozmowy i to był dość ciekawy temat, dlaczego w Subnautice jeden tryb kooperacyjny się nie pojawił. No a teraz widzimy zapowiedź Subnautiki 2, która już jest robiona z trybem kooperacyjnym, więc skoro ten największy, powiedziałbym, wyznacznik narracyjności singleplayerowego experience'u w gatunku survivalów poszedł w tą stronę, no to chyba tak, no to już ciężko mówić, że ktoś będzie się bronił singleplayerem grach survivalowych. Dobrze. Bardzo trudny rynek teraz, ale jednocześnie już macie foothold chyba ustawiony. Chyba macie z górki? Tak to czujecie, czy nie? Ojej, ja nie wiem, czy w tej branży można kiedykolwiek powiedzieć, że jest z górki. Na pewno możemy powiedzieć, że czujemy się dość komfortowo i nie wiem, czy kojarzą Państwo, jakieś kilka miesięcy temu była konferencja, której tematem było między innymi sukces w branży i pamiętam, że tam tak dość nieśmiało mogliśmy powiedzieć, że zabezpieczenie finansowe na parę lat to jest już taki gigantyczny sukces aktualnie i powiedziałbym nawet, że luksus, więc to, o tym możemy mówić, tak? No, my jesteśmy w tej pozycji, że nie musimy się obawiać przyszłości. Natomiast no niewątpliwie to nie jest tak, że możemy spocząć na laurach. Tu konkurencja jest bardzo silna. Steam w tym momencie przechodzi, powiedziałbym, prawdziwe oblężenie i tu wszystkie metody sprzedaży czy mechanizmy, które znaliśmy wcześniej, wydaje się, że one już w tej formie przestają częściowo działać, nie? I tu jednak cały czas trzeba szukać tych nowych sposobów, Może nie chcę powiedzieć, że konkurować, ale w jaki sposób zagrać o atencję gracza i przede wszystkim o to, żeby oni jednak chcieli wydać pieniądze na nasz tytuł, a nie te tysiące pozostałych, które tam są. No właśnie, a czy macie teraz pomysły na takie crazy feature'y gameplayowe, których nie ma na rynku, zupełnie innowacyjne, te, które chcecie wprowadzić, no nie wiem, za rok, za 1,5, za 2 lata? Albo może gdzieś tam jeszcze w tym roku, ale coś kompletnie nowego. Czy myślicie o tym nie utrzymaniu się, czy tam jakby growth i premiera i będzie fajnie, tylko jakby czy wyznaczycie sobie te ambitne cele, tak? No bo dzisiaj community rządzi wszystkim, ale na koniec dnia rządzi gameplay. Jakby im ciekawszy, tym lepszy. Teraz przez ten weekend był ten trendzik 15 sekund mojej indie gierki na Twitterku. I jak sobie tam poprzeglądałem, to jest kryzys w branży, Ubisoft umiera, Electronic Arts umiera, Sony umiera, przynajmniej jeśli chodzi o to, ile faktycznie robi gier, bo w sumie nie wiem, czy robi jakiekolwiek realne gry, nowe w tytuły, bo chyba tak naprawdę 1 czy 2. No i jak popatrzyłem sobie na te indykowe, 15-sekundowe urywki, to pomyślałem, wow, tam jest bardzo dużo ciekawych, kreatywnych gier z fajnymi feature'ami. I jest, tak naprawdę jak się na tym głęboko zastanowić, jest absolutnie szalony dysonans pomiędzy upadkiem AAA-owych publisherów gier i koncepcji biznesowej, jaką reprezentują, i jednocześnie kreatywnością takiego codziennego, standardowego indie deva, który robi rzeczy ciekawe,
fajne i które jakby przyjrzeć się, są jednocześnie stosunkowo proste, ale wydają się, że będą wydajne. I teraz, czy wy dołączacie się do tego trendu gdzieś po drodze i chcecie dostarczyć ludziom stabilnego survivala i jakby krok po kroku? Czy myślicie o tym, wprowadźmy coś ekstra, po prostu crazy, nie? No bo jakby musimy się super wybić na super konkurencyjnym rynku. Powiedziałbym, że to zależy. Czy macie po prostu jednego szalonego deva, który jest na pokładzie i jest od wrzucania szalonych pomysłów i Mariusz, co w tym tygodniu szalonego wymyśliłem? Dobra, słuchajcie, mam ekstra pomysł, nie? I wy mówicie, dobrze, odłóżmy ten pomysł na półkę i myślmy dalej, tak? Czy to jest koleś, którego słuchacie raz na kwartał i mówicie, tak, to musimy zrobić, bo od tego wymaga od nas rynek? Wiesz co, tylko powiedziałem, że to zależy, bo mamy jakby teraz takie dwa segmenty czasowe, nie? Znaczy z naszej perspektywy jest pełna premiera, która jest bardzo niedługo, bo no, to jest już kwestia miesięcy. No i tutaj jakichś rewolucyjnych pomysłów do samej pełnej premiery, za wyjątkiem tych, które oczywiście zapowiedzieliśmy, mniej lub bardziej, no to tu nie kombinujemy, nie? Wiemy, że mamy obietnice naszych kolosalnych form życia, które będą istniały, że istnieją w świecie Forever Skies i do tej pory pojawiły się tylko na pierwszym teaserze i teraz ten temat troszeczkę bardziej uzupełniamy. Zresztą powiedziałbym, że nawet jeżeli ktoś był dociekliwym graczem i odpalił demo na Forever Skies, które skończył, to gdzieś tam na samym końcu była już zajawka. I to jest taki chyba największy temat, który jest przed nami, natomiast przede wszystkim do pełnej premiery skupiamy się na ustabilizowaniu. Ale to, co dalej, powiedziałbym, że tu jesteśmy bardzo otwarci, wiesz, i nawet ostatnio sobie prowadzimy jakieś rozmowy, jak przyszłość będzie wyglądała, gdzie pewnie część zespołu zostanie na post-launch supporcie, nawet powiedziałbym, że no to jakby na pewno to się stanie, no bo widzimy, że ten potencjał jest duży, z drugiej strony gdzieś jest drugi tytuł. I chcielibyśmy połączyć z jednej strony to, co mówi community, czyli feature'owo, którego używamy i tam obserwujemy, jakie pomysły rzucają same community, a niektóre są naprawdę fajne, ciekawe i odjechane. Natomiast akurat feature'owo w dużej mierze adresuje pewne tematy, które gracze widzą w samej grze, nie? I z drugiej strony mamy swoich designerów, którzy jak najbardziej mają swoje fantazje i też będziemy szli prawdopodobnie w takim kierunku, że w post-launch supporcie update'y będą około jakiegoś tematu, nie? No i teraz pytanie, jak daleko będziemy mogli sięgnąć. A to o odjechaniu, wiesz, to wydaje mi się, że teraz ciężko jest, nie robiąc nic nowego, zainteresować graczy. Więc siłą rzeczy to, co my sobie czasami w robocie powtarzamy, to jaki jest potencjał na streamowalność danego tematu. Bo in the end to się sprowadza do pewnych emocji. Jedno to jest oczywiście gameplay, przyjemność z rozgrywki, ale z drugiej strony na ile to jest widowiskowe, o czym mamy do czynienia, więc w tą stronę też chcielibyśmy troszeczkę bardziej pójść, że po prostu oglądając, bo wiesz, nie wszyscy gracze chcą grać, niektórzy po prostu chcą pooglądać przygodę i poczuć te emocje razem z osobą grającą, więc tu byśmy chcieli też troszeczkę w tą stronę pójść. Okej. Dobrze, to odbijając już, odchodząc od was, jak podobał ci się ostatni trailer, materiał o Star Rapture od Creepy Jar? Podobał mi się bardzo. Powiedziałbym, że pierwszy materiał troszeczkę pozostawił mnie z takim niedosytem zrozumienia, o czym będzie ta gra. I tak trochę nie byłem pewien, jak to dalej się potoczy. Natomiast drugi materiał wydaje mi się, że troszeczkę więcej światła rzucił. Pokazał więcej elementów gameplayowych. Ja jakby też dla przypomnienia, jestem generalnie programistą gameplayu, to jest mój background, więc jakby ten gameplay zazwyczaj jest u mnie dość istotnym czynnikiem, jak patrzę na gry. Więc tu mi dowieźli. Podobało mi się. Okej. Myślisz, że uda im się utrzymać oczekiwania? Pomniałem, że i ich własne community będzie miało spore oczekiwania. To już rynek inwestorski, kapitałowy to oddzielna kwestia. Mhm. Jednocześnie ten globalny odbiorca, który jakby jest zajęty dużymi tytułami, tak? No bo jakby Green Hell osiągnął olbrzymi sukces, ale to nadal jest jakieś tam parę długości za Arkiem, tak? Bo jednak te 10 milionów jakby różni się od kilku sprzedanych milionów, tak? Więc jakby tam skala i możliwości różnią się. I teraz, czy uważasz, że taki startup na dzisiejszym rynku, w tej formie, którą oni proponują, będzie w stanie sprzedać docelowo ten 1-2 miliony kopii
które będą chyba takim minimum oczekiwanym, jak na tytuł od Creepy Jarów. Nie jestem pewien, czy ten trailer już udzielił odpowiedzi na to, wiesz, to mam wrażenie, że tam jest potencjał, teraz pytanie, na ile on będzie wyciągnięty, jest tam ciekawy twist, no ale wszystko, wiesz, jakby teraz w rękach dalszej sprzedaży i pociągnięciu tematów, nie, i samej egzekucji, czyli tego, jak to będzie przyjemne w odbiorze. Jeżeli chodzi o przestrzeń gatunkową, no to sądzę, że dobrze targetują, nie? Ale z drugiej strony, jeżeli się przyjrzymy na, tak wiesz, oczywiście nie robimy jakichś głębokich analiz, nie? Ale jakby jak wygląda ich przełożenie istniejącej grupy na ten przyszły. Natomiast wiesz, tutaj mówimy o grze o przetrwaniu w dżungli, a tutaj mówimy o dość futurystycznej wizji w przyszłości, gdzie mamy troszeczkę większą zagrożenie, ale jednak to nie jest ta fantazja przeżywania historii w tej niebezpiecznej dżungli, tak? Więc nie wiem, jakie tu jestem mega ciekaw po prostu, jak sobie poradzą z tą, nazwijmy to, konwersją, czy z przekonaniem istniejącego community do tego nowego tytułu. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o elementy rozbudowy, dbania o miasto i próbę przetrwania w ten sposób, uważam, że ona jest jak najbardziej ciekawa i myślę, że widać, wiesz, taki trend trochę do powrotu do gier strategicznych. Mam wrażenie, że to jest widoczne teraz, więc myślę, że oni... W końcu, tylko 20 lat na to czekaliśmy. Trochę na to czekaliśmy. Mam to samo, jakby też jestem z tego pokolenia, które zagrywało się w strategię, więc jakby też prywatnie bardzo kibicuję, nie? I wydaje mi się, że ma to pewne szanse, no tylko ważne, żeby tego, że tak powiem, nie spieprzyć, nie? Teraz przy samej egzekucji. Podoba ci się tam ten motyw Starship Troopers, który troszeczkę widać, bo ta obrona bazy przed robalami, no, dla mnie to od razu kojarzy się z tym. Jakby biorąc pod uwagę też sukces strzelanki Starship Troopers, ja rozumiem to też jako trochę odpowiedź na to i to, że no mi zawsze w survivalach tam brakuje trochę tej walki, tak, bo w Valheimie mam zrobione to tam 250 godzin plus minus i tam moim zdaniem walki jest za mało, tak, ja tam bym chętnie pograł sobie, wiem, że są mody, serwery i tak dalej, ale ja lubię sam czasami pograć sobie, ale mi tam brakuje na przykład tego faktycznego poczucia zagrożenia, tak. Okay. Że trolle atakują ci praktycznie co drugi dzień twoją wioskę, tak? Tego zagrożenia tam nie czuć. Tak jakby można się pocieszyć estetyzmem tej gry i samym odkrywaniem. Okay. Ale i zastanawiam się, na ile tutaj bo i u was ten balans walka, a nie walka, bo pamiętam lat temu tam z 2 o tym chyba może gdzieś przy okazji rozmawialiśmy, tak? Czy z 1,5 roku temu i chyba wtedy jeszcze nie udzieliliśmy jakiejś tam klarownej odpowiedzi. Ale jednak gracze chyba tego wymagają teraz, tej i survivala, i craftingu, i walki, i wszystkiego naraz. I najlepiej super intensywnego. Czy myślisz, że i wy, i Star Rapture dacie radę spełnić te oczekiwania? Wiesz co, jakby tak odpowiadając, bo pierwsze co spytałeś to motyw Star Trooperach, jakby to chciałem powiedzieć przewrotnie, wiesz, skoro wspominałem o tych strategiach sprzed tych 20 lat i tak dalej, to jakby to są też te filmy, nie? Więc ja jakby osobiście to byłem niesamowicie zajarany tym. Natomiast wydaje mi się, że Helldivers bardzo pokazuje, wiesz, że ten temat po prostu żołnierzy, którzy tłuką się z takim dużym zagrożeniem, który gdzieś tam jest miodny i wydaje mi się, że tutaj chłopaki idą, czy zespół idzie w dobrą stronę, nie? Creepy Jarowe. Natomiast odpowiadając na sam kombat i czy on jest częścią survivali, wiesz, to jest o tyle ciekawe, że my dosłownie pół roku temu dokładaliśmy, więcej pół roku temu, może 4 miesiące temu, update, który wprowadził kombat do Forever Skiesa. Wcześniej on był, powiedziałbym, taki minorowy, gdzie były jakieś tam mniejsi przeciwnicy, którego trzeba było tam czasem zestrzelić z kuszy, czasami trzeba było, nie wiem, nożem go, że tak powiem, dziabnąć, ale nie było w tym sensie jakby takiej realnej walki. No i zrobiliśmy update, który początkowo miał być pierwotnie takim małym update'em, nagle nam to ewoluowało i wprowadziliśmy walkę z mantisami, bo gdzieś w którymś momencie w grze ten nasz przeciwnik, ta istota się pojawiła i zbudowały się oczekiwania, że kurczę, no chyba gracze by chcieli się skonfrontować z tym przeciwnikiem. I niesamowite było to, że obserwowaliśmy nagle część ludzi, którzy powiedzieli, wiecie co, ta gra nie była nigdy o walce, po co to zrobiliście? I wbrew pozorom to nie było tak, że nagle mieliśmy same pozytywne recenzje, tylko dostaliśmy też trochę backfire'u od osób, które traktowały naszą grę bardziej w kategorii swobodna eksploracja bez dużej presji, gdzie rozbudowywujesz sobie statek.
I tu nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pewnie tak, że są te gry teraz tego gatunku cozy. I to jest dość ciekawe, że nie wszyscy gracze szukają teraz tej dużej dynamiki. I to z naszej perspektywy pogodzenie tych dwóch grup odbiorczych jest niesamowicie trudne. Więc my delikatnie się troszeczkę cofnęliśmy od samej walki. Na razie jej nie pogłębiamy, być może gdzieś, ale jeżeli już to raczej w rejonach opcjonalnych. A tutaj z kolei Star Rapture wydaje mi się, że idzie w tą drugą stronę. Tam mimo wszystko to się wydaje być w DNA tej gry. No i wiesz, in the end pewnie możemy pokazać przykłady gier, które nie mają dużego nacisku na kombat i radzą sobie świetnie, i możemy pokazać też takie, które mają i radzą sobie, i też radzą sobie świetnie, więc tu chyba nie ma jednoznacznej takiej receptury, wiesz, musi być kombat, nie musi. Raczej bym powiedział, wiesz, na ile jest głębia tych najważniejszych mechanik i ta miodność ich używania, i to raczej myślę, że tu buduje, plus potencjał na streamowalność, bo to znowu, nie, wiesz, sam fakt tych przeciwników, jak oni zaskoczą, jakie akcje możemy razem zrobić w koopie, to też wpłynie w jakiś sposób na pewno na zainteresowanie graczy. Okej, a widziałeś Spacecrafta od Shiro Games? Widziałem. No i co o tym myślisz? I tu się bałem, że zadasz mi to pytanie, bo nie pamiętam. Okay. Musiałbyś mi przypomnieć, bo na pewno to widziałem, ale mi nie utkwiło w głowie. Zerknij sobie, sprawdź, no bo oni tak naprawdę też niedawno się ogłosili, ale Shiro Games jest znane z tego, że coś ogłasza i 6 miesięcy później odpala Early Access gry. I to już bardzo zaawansowanej gry. Okay. Ja jakby jestem ich fanem po War Talesach, więc taktyku, który tam sobie jednak sprzedał, to tam plus minus 1,5 czy tam 2 miliony kopii. Jakby ogólnie jest ciekawa tam historia studia, bo są faktycznie independent i pomimo, że mają inwestorów, to nadal mają pakiet kontrolny. No i Spacecraft jest takim, nie wiem, czy on będzie Star Rapture, czy będzie sam sobą. Na pewno ma wysokiej jakości trailer, więc sobie zerknij. Nie wiem, czy tam będzie walka i jak bardzo jej dużo. No, coś tam trochę będzie chyba. Jednak tak mi się wydaje. Tylko tak, wiesz, to tylko z tego podwórka widzę tam 3 teoretycznie mocno konkurujące ze sobą tytuły, które wychodzą w tym samym okresie. Gdzieś tam w tym roku jeszcze. I trochę się martwię o to, jak to będzie wyglądać. Nie sądzę, żeby każdy freak, który chce zagrać sci-fiowego survivala, to będzie w stanie w przeciągu 2 kwartałów 3 takie tytuły obskoczyć, nie? Bo to no też bez sensu wchodzi survivala na 10 czy 15 godzin, tak? Bo to też nie odchodzi. Wiesz co, na pewno to nie są proste tematy, ale patrząc na ten gatunek, to wiesz, to nawet nie chodzi o sam sci-fi, nie? Tu jakby jak sobie prowadzimy rozmowy, nie wiem, z jakimi bandlami wejść, albo jakie zrobić, nie wiem, cross-promocję, no to ilość po prostu premier jest zatrważająca, nie? Natomiast to, co jest fajne, to przy tej formule early accessowej widać, że gracze, wiesz, spędzają ileś czasu, po czym sobie skaczą na kolejny tytuł. I nie wiem, jakie jest twoje zdanie w tym temacie, ale mam takie wrażenie, że dynamika w ogóle nie jest teraz już taka, że my tylko rywalizujemy ze sobą w dniu premiery. Tylko my jeszcze zaczynamy ze sobą konkurować update'ami. No to jest maraton, to jest przede wszystkim już maraton, a nie sprint do premiery, tak? Dokładnie, więc pod tym kątem sądzę, że wiesz, jeżeli będzie tylko dobra gra, to ona się wybroni, bo ludzie sobie będą skakać z tematu na temat, nie? Natomiast no, wszystko będzie zależało już od tego, jak łatwo będzie nam przychodziło promowanie danych aktualizacji i kontentu, który dokładamy. A to, czy to jest gatunek sci-fiowy, czy fantasy, czy coś tam, myślę, że to wszystko da się zrobić, nie? Tylko po prostu jakość musi być dobra tych tytułów. Okay. Nie sądzę, że my się skanibalizujemy. Okej, no to nie, to jakby... Mam nadzieję, że się nie będę mylił, wiesz. Znaczy, wiesz, jakby... Ja wiem, że już swoje jakby potwierdziliście, tak? I jakby bazujecie na tej najświeższej próbce grających graczy, z którymi się komunikujecie, jesteście z nimi blisko. 2 pozostałe tytuły dopiero będą sobie to jakoś tam budować, tak? No bo te rozbicie oczekiwania, a faktyczna rozgrywka mogą być trudne. To wiesz co, ja bym się jedną rzecz dołożył, bo jeszcze mamy tam taką dość ciekawą, mam taką nadzieję, nie? Pozycję, w której
no gdzieś tam mówiliśmy, nie, że jest to gra ekskluzywna na PlayStation. Jakby nigdy nie wchodzimy i nie możemy opowiedzieć o tym dokładnie, co tam w tyłu jest, ale ten rynek jest dla nas też dość interesujący i ciekawy. No i wiesz, to że nie wiem, przez ostatni miesiąc no też mieliśmy dość ciekawą promocję na samym PlayStation, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam był taki baner najbardziej wyczekiwanych gier na 25 rok, co powodowało, że praktycznie dzień w dzień, jak odpalałem swoją konsolę w domu, to widziałem, wiesz, na banerze Forever Skies, nie? I to jakby też pokazuje, znaczy to też powoduje, że mamy dość duże zainteresowanie na tej platformie. Też jestem ciekaw po prostu, jakie to będzie miało przełożenie, bo mimo wszystko wydaje się, że ten rynek jest troszeczkę mniej wygospodarowany, zwłaszcza z perspektywy early accessu. Pamiętam, jak już mieliśmy te rozmowy, nie? Jak zbudować coś takiego na konsolach i pamiętam już, jak było właśnie z jakimi platformami, czy gdzie rozmawiać. No niesamowicie ciekawa przygoda. Z PlayStation, no to tu nie masz dużych możliwości, nie ma czegoś takiego jak wczesny dostęp, nie? Więc tutaj wszystko jest budowane na właśnie tą premierę główną. No i też jestem ciekaw, jak będzie wyglądał potem ruch, czy na ile wzmocni nam pozycję to, że no, jest to jednak tytuł ekskluzywny na PlayStation. Zobaczymy. Na mobilki, rozumiem, się nie wybieracie, bo pewnie nie ma technologicznych opcji. Na razie walczymy z optymalizacją na PC, tak. Jak z tym się uporamy, to może... Znaczy, ja po prostu, wiesz, jakby jestem mobilkowym jakimś tam graczem od czasu do czasu i tak myślę sobie, że chętnie bym survival jakiegoś tam popytał sobie na komórce, nie? Znaczy, wiesz, no, komórki stają się przepotężnym teraz tak naprawdę sprzętem. No to jakby ich możliwości to jest kosmos. Ilość użytkowników to jest też no, prawie każdy już człowiek praktycznie na świecie ma telefon, na którym można pograć, więc no jest to na pewno ciekawy kierunek, nie? Jakby my też patrzymy trochę z perspektywy, że chcielibyśmy, żeby Forever Skies to nie był po prostu jeden tytuł. Być może jeżeli zobaczymy, że jest jakiś potencjał, no to będziemy starali się pootwierać, tak? Więc mamy jakieś tam, nie wiem, fantazjujemy sobie czasem jak pójść dalej niż tylko PC i duże konsole, ale to wszystko będzie zależało od samej premiery full release'owej, nie? I jaki będzie odbiór graczy. Natomiast, no wiesz, ta dywersyfikacja no, koszt robienia gier współcześnie, to i potem zadbanie o to, że wiesz, nie wiem, no, cokolwiek by się nie działo w przyszłości, chcesz cały czas budować to zainteresowanie wokół tytułu, przynajmniej do czasu, kiedy nie masz nic następnego, no to wiesz, w tym modelu, gdzie jednak nie robisz 16 gier na raz, tylko jedną, no to dobrze jest też o tym myśleć, nie? Że to tak jak mówisz, to jest maraton, nie? To nie jest to, że my teraz wydamy pełną premierę i to jest koniec, nie? Tam trzeba trochę sobie pomyśleć, co będzie dalej. To na mobilkach możecie na luzaku dodać mikrotransakcje i walutę i tak dalej, więc jakby będzie łatwiej, no. To są te trochę kontrowersyjne tematy, bym powiedział. Wiesz, nadal myślisz, że to kontrowersyjne? I powiem ci tak, z perspektywy Fara, jak gdzieś tam sobie budowaliśmy fundamenty firmy, to staraliśmy się iść w tą stronę, żeby starać się być takim studiem, które, wiesz, przede wszystkim dba o graczy i dba o jakość tego, co oni mają. I o ile jasne, że moglibyśmy, wiesz, nie wiem, iść w taką stronę, że tam pewnie są jakieś skórki i tak dalej do kupienia, wiesz, tak naprawdę równie dobrze moglibyśmy to zrobić też na konsolach czy na PC-cie do Forever Skiesa. Jednak staramy się, nie, wiesz, jakby wychodzimy troszeczkę z założenia, że naszym celem jest raczej działanie w takim modelu, w którym staramy się dostarczyć jak najlepszy content i wzbudzać zainteresowanie wśród graczy samą rozgrywką, niż tym, że próbować ich monetyzować. To nie jesteśmy tego największym fanem. Wiadomo, że rynek mobilny trochę się rządzi innymi prawami, ale to może być też powód, dla którego nie do końca chcemy tam też, wiesz, tak aktywnie wchodzić, nie? Okej. A powiedz mi, czy robiliście, bo w sumie nie widziałem, czy robiliście jakieś kolaby, jak to się mówi, z pozagrowymi brandami sci-fiowymi? Gdzieś mieliście to z tyłu głowy? Bo coraz, jak ktoś u mnie jest, to daje takie zapytanie. I się pojawia tak, że to myśleliśmy, że może coś z telewizją, a może z jakimś tam serialem i tak dalej, i tak dalej. Jakby macie pewnie jakieś tam całkiem pole do popisu. Zastanawiacie się nad tym? Myśleliście, czy to jednak jest jakby w drugiej linii gameplay first się fokusujecie i premiera first, a potem zobaczycie? Jak najbardziej mieliśmy takie wewnętrzne rozmowy, że zastanawialiśmy się, co dalej i z czym. Można by było sobie spróbować zwiększyć, czy takie kroki zrobić. Natomiast
wiesz, kurczę, my cały czas jesteśmy małym studiem. To jest jakby niesamowite, nie? Ile tam was jest? 7, 8? Nie, no bez przesady, aż tak to nie. 20, dobijamy do 30. No to i tak bardzo Natomiast fajnie, mało, ale fajnie. Yy, tak, tylko wiesz, jak ja na to patrzę w tej perspektywie, że to jest nadal część zespołu administracyjnego, no bo to trzeba tym wszystkim troszeczkę zadbać, no mamy tam naszą część marketingową, no jesteśmy self-publisherem naszego tytułu, więc nagle no, musimy mieć i kompetencje bizdevowe, i wydawnicze, i marketingowe, i jeszcze gdzieś tam wchodzą tematy IR-owe, więc tych po prostu około jest całkiem sporo i tego się robi dużo, jak wiesz, na nasz zespół. Więc traktowaliśmy, że najważniejsza jest po prostu w tym momencie premiera i widzieliśmy, że rokuje, bo gdybyśmy widzieli, że nie wiem, coś tam nie performuje, że nie dochodzi, to pewnie byśmy szukali alternatyw, ale czuliśmy, że jesteśmy na takim flow, który jest wystarczający na nasze potrzeby, więc nie intensyfikowaliśmy tego. Co będzie dalej? Jak najbardziej sobie zobaczymy. Do tej pory wszystkie kolaby, jakie mieliśmy, to były raczej ze świadka growego. Natomiast no, ewidentnie widać, wiesz, ten trend, że trzeba czasami wyjść poza tą naszą bańkę tylko grową i zacząć docierać też do osób, które mogą być zainteresowane szerszą tematyką. Zresztą też mieliśmy taki dość ciekawy case przy Forever Skiesie, totalnie randomowy i on jakby nie wpłynął w żaden sposób na sprzedaż, nie? Ale był niesamowicie miły dla nas, jak chyba 2 lata temu albo 3 lata temu, po tym jak wypuściliśmy trailer, odesłało się do nas muzeum w Londynie i tam był człowiek, który tworzył wystawę i jego tematyka to było sztuka, która, wiesz, pokazuje, do czego może doprowadzić ludzkość, nie? Jakby ten negatywny wpływ człowieka na to, że taki dystopijny. I wiesz, i się spytali, czy mogliby pokazać Forever Skiesa tam. I to było też taki dla nas pierwszy raz, gdzie stanęliśmy obok, kurczę, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był Mad Max, była Droga, i miałeś takie, wiesz, 3 filmy pod rząd po prostu i w trakcie, tym trzecim był właśnie Forever Skies na tej wystawie. I o tyle ciekawe, że jeszcze, wiesz, teraz byśmy pewnie w ogóle zrobili to za darmo, nie? Ale wtedy po prostu okazało się, że wiesz, oni nas jeszcze chcieli zapłacić za to, więc siłą rzeczy mieliśmy z tego jakiś profit, a umowa jest na trochę dłużej, nie jest to tylko Londyn, tylko to jest ileś letnie i to jeszcze tam jeździ po państwach, nie? I ta wystawa będzie się tam ciągnęła jeszcze przez jakiś czas. I mówię o tym, że niesamowicie fajne było też to z perspektywy nas jako twórców, bo gdzieś zawsze staraliśmy się, żeby gry niosły coś więcej niż tylko rozrywkę, nie? Oczywiście ona jest bardzo ważna, ale jej przełożenie, czy medium growe ma bardzo silne przełożenie na świat wokół nas, nie? Bo drugi collab, który mamy, on też nie jest może do końca marketingowy, no to jest WDC, czyli mamy w tym momencie Charity DLC, które cały przychód przekazujemy po prostu na delfiny i wieloryby w okolicach wysp, nie? Więc pod tym kątem jak najbardziej sobie działamy i chcielibyśmy, żeby nasze studio niosło w tą stronę, nie? Tak jakby w kontrze do tych mikrotransakcji, o których mówiłeś, to tu są raczej takie wartości, w które chcielibyśmy uderzyć, żeby wykorzystać siłę tego medium do robienia świata troszeczkę lepszym. Zawsze możecie partnership zrobić z polską branżą, nie wiem, czy można nazwać kosmiczną, ale robimy tam trochę satelitów, troszeczkę ten cały chyba przemysł ciężki, zbrojeniowy polski gdzieś tam zmienia swoją pozycję. Mhm. Ale jednocześnie, jak macie trochę delfiny, to nie wiem, czy satelity, chociaż może by w sumie pasowały do tego, tak się to zastanowić. Chcecie dbać o naturę, ale patrzycie w przyszłość. To może w ten sposób udałoby się złożyć. Ale okej, słuchaj, jak w ogóle widzisz waszą pozycję tak IR-owo, bym spytał. Bo co któryś tam, prawda, ta druga połowa tamtego roku była dosyć ciężka, tam, prawda, wszyscy na minusach i tak dalej. Teraz chyba po Wiedźminie można powiedzieć, że raczej są wzrosty, bo tam na zielono się zrobiło u paru spółek. Wszyscy są ze swoimi problemami, ale jak tak jestem gdzieś tam w tej banieczce twitterowej, no to tam były jakieś tam skowronki, że będzie lepiej. Tak, nie wiem, czy będzie faktycznie lepiej, ale Don Walker też myślę całkiem fajnie wyszedł, a w perspektywie takiej realistycznej to wyszedł super. I myślę, że też będzie trochę lokomotywą chyba kawałka branży tej naszej polskiej, tak mi się przynajmniej wydaje.
No i teraz powiedz, jak ty to widzisz? Bo jesteście w Soul Creepy, ale to jest też Medieval Dynasty, który ma swój też wózek do ciągnięcia, dosyć ciężki w ich przypadku. Też są przed jakimś tam kolejnym, prawda, gdzieś ogłoszeniem i kolejnym swoim krokiem. Jak wy się w tym place'ujecie? Czy jak oceniasz? Trochę ten rynek nasz kapitałowy, tak? Bo devi, nie wiem, czy jesteś z tych devów, którzy mówią, że giełda to zło, czy jednak pogodziłeś się, że pieniądze są potrzebne do robienia gier i jednocześnie co stoi przed nami na dzisiaj? Przed twórcami gier, tym złym rynkiem kapitałowym, który nam wszystko popsuł i było tak strasznie i wszystko, i kryzys to przez w ogóle polską giełdę, no prawie, że. Bo tak mi się czasami wydaje, nie, że jakby niektórzy devi to tak, że giełda to najgorsze, co może być, no. Niewątpliwie, wiesz, jeżeli mamy doświadczenie z robienia gier i jesteśmy takimi deweloperami z krwi i kości, którzy, wiesz, cały czas siedzieli i robili tylko tą część kreatywną, no to zderzenie z rzeczywistością około, która gdzieś tam jednak mówi o tym, że trzeba mieć kapitał, żeby zrobić grę, no to może być dość szokujące doświadczenie. Tym bardziej, że wydaje mi się, nasza branża jest cholernie ryzykowna i nieprzewidywalna. To znaczy, jak ktoś umie dobrze wycenić, ile będzie kosztował projekt kreatywny z wyprzedzeniem wieloletnim i czy on się sprzeda, genialna sprawa, nie? Ale wydaje mi się, że ciężko jest po prostu połączyć to, że musisz starać się kalkulować w tak daleko w przyszłość na tak bardzo niepewnym fundamencie. No i wiesz, a z drugiej strony rynek kapitałowy chciałby mieć wskaźniki, które jednak pokazują, że idziemy w jakąś stronę. Więc wydaje mi się, że jest to po prostu trudna droga. Powiedziałbym, że nawet taka dość ścierająca się. No i kurczę, na pewno był moment, kiedy kapitału, chyba można powiedzieć, było za dużo na rynku. To był taki moment, jak wiesz, w tym okresie pandemicznym nagle okazało się, że gry po prostu wszyscy siedzą w domach i grają. Potem jednak okazało się, że rynek nie jest w stanie przetworzyć tylu gier, które powychodziły. No i teraz jesteśmy w tej drugiej stronie. Czy inwestorzy i ten cały teraz sentyment, który się pojawił, jest jakby, wiesz, bardzo racjonalny? No to jest jeden temat, nie? Ale drugi, zawsze możemy po prostu starać się żyć w czasach, w których jesteśmy i obserwujemy to, co się dzieje, tak? No niewątpliwie kapitał na robienie gier i produkcji będzie potrzebny. Jeżeli pytasz o moje zdanie, wiesz, my wybraliśmy drogę, że jesteśmy spółką akcyjną. To jakby to gdzieś świadomie 6 lat temu, czy jak zaczynaliśmy i sobie, wiesz, badaliśmy różne ścieżki, no to dywagowaliśmy, nie? Czy iść w stronę, żeby jednak wziąć finansowanie od wydawcy, czy może jeszcze inaczej, czy jednak zrobić sobie, że bierzemy upfront całe finansowanie, czy taką bardziej trudną drogą, wydawało się, którą my poszliśmy, że jechaliśmy na iluś transzach finansowych, po prostu małymi emisjami, zbierając fond finansowanie krok po kroku. Co też wydaje mi się, że miało taką wartość, że bardzo długi okres czasu byliśmy na tak niewielkim finansowaniu, że po prostu się pogodziliśmy z życiem na ciągłym stresie i wiesz, budowaniem wszystkich możliwych planów. No i tak dalej. I wydaje mi się, że z jednej strony to jest dość fajne. Lubię w giełdzie to, że jednak jest to, wiesz, nie tylko rozmowa z graczami. To jest też rozmawianie z ludźmi i pokazywanie im firmy i oni oceniają tak naprawdę twoje działania i twoje efekty. Czy z każdą oceną będziemy się zgadzać? To wydaje mi się, że nie, bo to jest też nie do końca, każdy ma swoją perspektywę i wiele osób z tego po prostu chce zarobić na inwestycjach, więc tu każdy do tego będzie podchodził na swój sposób indywidualnie, ale w jakiś sposób podoba mi się to, że jesteśmy wystawieni na tą ocenę, nie? Że to nie jest tak, że my sobie po prostu możemy, wiesz, wzięliśmy kasę i po prostu robimy, co chcemy i potem zobaczymy, czy gra wyszła, nie? Tu jednak jest taki ilość mechanizmów, które po drodze są. Ale in the end to my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje. Tu nie ma czegoś takiego, że nagle przyjdzie ci pan wydawca i powie ci, masz iść w tą stronę, czy możesz iść w tą stronę. Mówimy oczywiście o tych złych wydawcach, bo są też przecież ci których dobrzy. już teraz tych złych nie ma.
Nie odeszli. Mam taką nadzieję, jak najbardziej. Więc tu, wiesz, odpowiedzialność jest na nas i to jest też bardzo ciekawe. I uważam, że jakby jednym z takich kluczowych problemów, które obserwowałem, to było to, że ludzie wzięli pieniądze i skupili się na robieniu gier i nigdy nie myśleli o biznesie, wiesz? To był taki moment, gdzie z przerażeniem patrzyłem, że wiesz, można było postawić wszystko na jedną kartę i ta jedna karta, jak tylko miałeś opóźnienie, mogła się okazać, że nawet nie możesz zrobić czeka, po prostu, nie? Nagle zostałeś w tym miejscu, gdzie jesteś. Więc mam takie po prostu trochę wrażenie, że sami się do tego doprowadziliśmy, wiesz? Tak, ale jednocześnie też nie masz wrażenia, że jesteśmy w odwróconej sytuacji do tego, bo dzisiaj, jak się popatrzy na te zestawienia polskich gier, które się zbliżają w perspektywie roku czy półtora, no to tamten roster jest mega silny. Mamy tam kilka tytułów w perspektywie AAA-owej i AA albo AA plusowej, tak? Mamy kilka tytułów indie, ale takich hardkorowych premium indie, tak? No. Czy Mausa, czy Exekillera, czy Holstyna, tak? Więc inaczej. Czy mieliśmy lepszy rok w polskim game devie, ten zbliżający się? Czy pamiętasz przez ostatnie 20 lat, że mogłeś na początku roku powiedzieć, o kurde, w tym roku zbliża się 20 soczystych premier. Jak my to wszystko ogarniemy? Bo to jest jakby realność na dzisiaj, tak? Bo dzisiaj w perspektywie na 100 miesięcy, od dzisiaj, jest kilkanaście dużych albo bardzo dużych premier w polskim game devie. Znaczy, wiesz, w ogóle jak się spojrzy nawet na zeszły rok, co jest dla mnie super ciekawe, to zobacz, że to był rok, w którym była niesamowita ilość AAA-owych dobrych gier i te dobre gry po prostu nie były w stanie się sprzedać, gdzie parę lat temu po prostu one by, wiesz, spokojnie się zwracały i to z dużą nawiązką. No i no, to tak jest, no, mamy w tym momencie dużą, nazwijmy to nadprodukcję, bo chyba tak można powiedzieć, że tu no, ta jakość musi być na niesamowitym poziomie, nie tylko pod stronę kontentu czy gry, ale też marketingu, dotarcia do graczy i tak dalej, bo konkurencja robi się silna. Czy nie ma miejsca na, wiesz, na rynku globalnym na 20 polskich tytułów? Oczywiście, że jest. To absolutnie nie ma o czym mówić. To jakby, wiesz, jeżeli tylko byśmy mówili o tych polskich, to jest drobiazg, nie? Problem jest w tym, że to nie są tylko polskie gry. Ale tak, no wiesz, jakby z ilości studiów, które mamy w Polsce, z ilości tych deweloperów, którzy nam się wytworzyli i tworzą gry od tych nastu lat, no to ta masa krytyczna się zbliża, nie? Jakby cały czas to powstaje. Natomiast wydaje mi się, że trochę mniej za chwilkę będziemy widzieć tych po prostu słabszych gier, że to nam zaczyna znikać, nie? Że są po prostu najsilniejsi. Tak mi się wydaje. To co też mówiłeś, że za dużo widziałeś robienia gier bez myślenia o biznesie, ale dzisiaj z tych nastu czy 20 gier się zbliżających, no to tam jest większość tych studiów. Ja nie wiem, czy im się posypie cała firma, jak się ich ta gra, nad którą teraz pracują, nie sprzeda się wyśmienicie. Tak, bo z tego co wiem, to mają całkiem fajne finansowanie. I to nie jest kwestia, że mają 1 milion złotych czy 5 milionów złotych, tylko mają więcej. Okay. I mają zapewnione tam naście miesięcy do przodu finansowanie, operowanie studia i tak dalej. Tak? Jakby jesteśmy w innej sytuacji takiej od strony bezpieczeństwa, tak? Bo wcześniej było mamy trochę pieniędzy, zróbmy grę, może się uda przetrwać. A dzisiaj ja to przynajmniej tak widzę, że jest naście zespołów, które robią poważne gry, wśród nich także wy. I jakby zrobimy grę, jak ona się nie sprzeda, aż tak jakoś super, to może nic aż tak strasznego się nie stanie. Tak w sensie jakoś sobie poradzimy. Jakby dzisiaj mamy pieniądze i mamy ich całkiem sporo, bo mamy na kilkanaście miesięcy funkcjonowania studia, więc jesteśmy w dużo bezpieczniejszym miejscu. Tak jakby nie, że się nauczyliśmy może robić biznes nie wiadomo jak raptem, ale jesteśmy chyba w bezpieczniejszym miejscu. Jesteśmy w miejscu, w którym te naście dużych tytułów się zbliża, te naście studiów dużych, średnich ma pieniądze, ma security i ma jakieś tam perspektywy. I może w końcu nie robimy gier oby do premiery i oby dotrwać, tylko chyba jesteśmy o ten krok czy dwa do przodu. Czy masz taki feeling, czy tylko mi się gdzieś tam to uroiło w głowie?
Znaczy, na pewno wiesz, o tych dużej gronie o tytułów, o których mówisz, jest tak jak mówisz, to ewidentnie się stało, nie? Tylko no było to obarczone latami dość trudnym dla wielu studiów, dla wielu deweloperów, nie? I być może, tak jak mówisz, teraz jesteśmy, znaczy nawet jesteśmy w innym miejscu, być może wiesz, to była trudna nauka, którą trzeba było zdobyć, no ale teraz jakby no jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji. To pewnie tak jest, nie? No, no, no. Jest Chyba dobrze. dobrze. Jest No chyba tak, jest dobrze, co? Ja uważam, że jest dobrze. To znaczy, wiesz, sądzę, że dużo ruchów, które się wydarzyło, tak jak mówię, częściowo wierzę, że my sobie na to zasłużyliśmy. Uważam, że to nie jest tak, że rynek gier się zmniejsza, wiesz, nagle, że ludzie kupują mniej gier i nie wiem, to jakby, czy jest jakaś awersja do tego. To absolutnie nie w tą stronę, nie? To jest raczej po prostu odpowiednie podejście do... Oczywiście trzeba mieć trochę szczęścia, ale też odpowiednie, wiesz, podejście do samego procesu tworzenia, do myślenia o tym, co tworzymy, jak chcemy dotrzeć. I to jest ta wiedza, której, wiesz, jakby, kurczę, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, tak jak mówię, moje jest w dużej mierze bardzo deweloperskie. Poznałem masę ludzi, którzy, wiesz, do tej pory, jak sobie siedział w studiach, to mówił, okej, ja odejdę, że studię i zrobię lepszą grę, nie? Masz takie, tylko czy to jest wystarczające, że ty masz świadomość, że zrobisz lepszą grę? W twojej oczywiście głowie mówię, być może nawet jest to lepsza gra, nie? Tylko czy to jest wystarczające do tego, żeby ta gra znalazła miejsce na rynku, nie? No i teraz chyba coraz mniej jest takich historii, przynajmniej ja takie mam wrażenie, wiesz, że z mojego otoczenia nie widzę już takiego, wiesz, takiego szybkiego motywu otwierania studiów, żeby zrobić swój tytuł. To już się chyba skończyło. Czyli wchodzimy w taki Na taką etap... skalę. Czyli wchodzimy w etap średnich studiów. Nie tylko, że pójdę i zrobię gierkę, tylko, że mamy blanka zakazanych kilkudziesięcioosobowe studia, które mają jakieś tam nie 100 000 finansowania, tylko miliony finansowania i robimy po prostu w miarę poważne gry. W miarę poważnymi zespołami. Znaczy na pewno, wiesz, będzie miejsce na małych indyki, nie? To bez dwóch zdań, to zawsze będzie i to myślę, że jest masa super kreatywnych osób, które są, tylko koszt zwrócenia takiego indyka jest niewspółmiernie inny, nie? I czasami po prostu, no to zależy kto co chce, nie? Jakby in the end. Okej. No dobrze. Powiedz mi jeszcze w takim razie, co w ogóle czujesz, jeśli chodzi o... Bo to trochę pytanie z końca, ale myślę, że mogę wyrzucić teraz. Bo dzisiaj tam Sumo bodajże grup ogłosiło jakieś tam u siebie zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Jak ty się czujesz w perspektywie globalnej? W jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj? Bo ja wiem, że trochę czekam na GDC i jaki tam będzie feeling, ale jak wy się czujecie jako studio w otoczeniu tym globalnym game devowym, w którym deweloperzy, publisherzy globalnie mają problemy, ale jest to taka push and pull sytuacja. Trochę jak People Can Fly, tak? Najpierw ogłaszają, że zwalniają 150 osób, a potem ogłaszają nowe Gearsy, tak, że współtworzą. Więc ja tak z boku sobie obserwując, tak ze 2 razy w tygodniu zastanawiam się, okej, dobra, to jest źle, czy jest dobrze? I czasami już sam nie wiem. Okej. Powiedziałbym tak, chyba z naszej perspektywy, jeżeli mamy powiedzieć nas jako firmę, to jakoś super grubo to my nie widzimy rzeczy, które się dzieją. To znaczy inaczej, wiesz, zdarza się tak, że nie wiem, kontakt, który mamy, albo nie wiem, okazuje się, że grupa osób, z którymi współpracowaliśmy w jakiejś firmie, to już tam nie pracuje, nie? Ale z drugiej strony okazuje się, że pracują w innej firmie. To nie jest tak, że oni znikają, nie? Po prostu tu gdzieś, tu na chwilę się, znaczy na chwilę, po prostu przenoszą się między firmami. I to jest tak w dużej mierze. To, co mnie osobiście przeraża, a prywatnie, to jest to, co się dzieje na LinkedInie. To jakby powiem ci, że jak potrafię wchodzić i widzieć, jakie osoby szukają pracy, albo jakie osoby tam zostają zwolnione, no to jest prywatnie bardzo przykra sytuacja, nie? Jakby naprawdę ma się ludzie współczuje, bo nie umiem sobie wyobrazić nie do końca, jak to wygląda, kiedy z dnia na dzień po prostu zostajesz w miejscu, tym bardziej, że znam historię osób, które nie były w stanie znaleźć pracy przez kilka miesięcy. I to, no kurczę,
nikt o tym nie myślał jeszcze jakby przynajmniej, no, ja nie miałem takich myśli parę miesięcy, czy parę lat temu, nie? To jest chyba taka zupełnie nowa perspektywa. Więc pod tym względem jak najbardziej jest to przykre. Mówię, jako firma nie czujemy jakichś tam większych różnic, no ale to po prostu trafiliśmy w dobry moment, że my już te wszystkie deale i te rzeczy, które potrzebowaliśmy, mamy za sobą i zobaczymy, jak to będzie miało, jakie będą przełożenie tego wszystkiego na przyszłość, nie? Też na swój sposób się cieszymy z tego względu, że akurat umowę podpisywaliśmy z Kraftonem, tą rundę finansową, no bo to też wydaje się, że akurat jest dość stabilny kraj, stabilna firma. Jak będzie, oczywiście czas pokaże, nie? Ale przynajmniej na razie jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Ale nie mamy potrzeb i to jest chyba najważniejsze, więc jakby my sobie możemy stać troszeczkę delikatnie z boku, nie? No właśnie, jakby nie, że zachęcam do korzystania z tragedii na rynku HR-owym i LinkedInowym, ale nie kusi was, bo się gdzieś tam parę osób zwolniło i szukają pracy, więc może trochę overhire'ujmy, zatrudnimy tego i tego i tego i trochę przyspieszmy nasz tryb, nie? Jakby nie jest to kusząca perspektywa, bo jakby rynek jest rynkiem, tak? Jakby jesteście w komfortowej sytuacji, więc ja rozumiem, że jakby możecie wykorzystywać taką sytuację, tak? No bo wiadomo, że na zapakowanym rynku, gdzie płace są wysokie i stałe, tak jak to było, no powiedzmy parę lat temu, to jakby pomijając, że płace w game devie zawsze to trudny temat, ale czy dzisiaj nie widzicie tego jako perspektywy dla takich właśnie ustabilizowanych, średnich teamów, średnich studiów, że to jest moment troszeczkę na wzrost, bo jakby jest niepewność, nie wiadomo co będzie, więc to jest dobra szansa, żeby parę fajnych osób wyłapać i na przykład do premiery dociągnąć te 2 crazy feature'y, nie? Które mi pomogły sprzedać dodatkowe 100 000 kopii docelowo. Wiesz co, wydaje mi się, że... Znaczy tak, to nie jest tak, że w ogóle nie mieliśmy rekrutacji w ostatnim czasie, wiesz, jakby trochę osób i to też braliśmy, mimo że nie mieliśmy otwartych miejsc, no to jeżeli znajdowała się naprawdę fajna osoba, no to jakby powiększyliśmy się delikatnie, ale się powiększyliśmy. Natomiast czy cały czas tak myślimy, wiesz, żeby jeszcze dalej te osoby, które widzimy na LinkedInie, dostępne czasami naprawdę petardy, nie, ale znasz na pewno to, że tym więcej osób będziesz miał w produkcji, to nie znaczy, że gra będzie szybciej zrobiona, nie? Jakby czasami po prostu utrzymanie tej zdrowej liczby osób powoduje, że po prostu szybciej coś dostarczysz czy dowieziesz, niż jeżeli będziemy rosnąć i utrzymywać większy zespół. Trochę wierzę w to, że wiesz, jakby z perspektywy tego, że w naszym przypadku kolejne duże rzeczy to jest kwestia bardzo odległa, to nie wiem, czy dla nas byłoby warte na tak ostatnim momencie zwiększać zespół. Troszeczkę, wiesz, każdym razem jak kogoś zarekrutujesz, to nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie. U mnie to zawsze jest tak, że na chwilę zespół się zdestabilizuje. Jak tylko dochodzi nowa osoba, to na nowo trzeba troszeczkę zbudować tą synergię, zanim znowu wskoczymy na ten tryb pełnego skupienia, pełnej pracy. Więc na tej ostatniej prostej wydaje mi się, że nie. No, czy będziemy tego żałować w przyszłości? Nie wiem, nie? No, przed nami na pewno gdzieś tam się pojawia już w komunikacji drugi tytuł, czy gdzieś sobie rozważamy te drugie plany, ale wydaje mi się, że one są na tyle odległe, że teraz to byłoby po prostu wrzucenie kogoś, kto posiedzi z nami chwilę i potem byłoby tylko palenie kasy. Okej, jakby bardzo chciałem się dowiedzieć, bo każdy tutaj inną ma perspektywę, więc... Znaczy, gdybyśmy dzisiaj kompletowali zespół nowy, wiesz, czy bym kompletował zespół nowy, to na pewno dzisiaj byłoby to prostsze, niż było to wcześniej, nie? To jakby bez dwóch zdań. Ale no, musiałbyś znaleźć osobę, która A ma kasę i B kompletuje teraz zespół. To moim zdaniem jest dobry czas na to, nie? Wiesz co, ja myślę w drugą stronę, nie? Czy w twojej głowie jakby decision makerów średnich studiów nie ma takiej kalkulacji pod tytułem dzisiaj robimy stabilny zespół, mamy stabilność organizacyjną, finansową i mówię, spremierujemy, spodziewamy się takiej sprzedaży, ona może trochę rozejść się i tak dalej, tak? Ale jeśli dołożymy do zespołu, bo to jakby wydawanie szybciej gry, nie wiem, czy tam cokolwiek zmienia, nie? Jakby to co mówię, mi się bardziej wydaje, że jak dodamy kick-ass feature, tak, którego nam brakuje, bo nam brakuje, nie wiem, jeszcze 2-3 uzdolnionych osób. Nie się zastanawiam,
czy to dzisiaj nie jest? Pod tytułem wyskalujmy się jeszcze trochę, żeby mówię, te paręset tysięcy może kopii dodatkowych sprzedać, bo mamy ku temu perspektywę. W sensie nie wiemy, czy ta sytuacja taka elastyczna, tak to nazwijmy, taka bardzo moldable, tak, bo dzisiaj wszystko się może wydarzyć. I teoretycznie pieniędzy nie ma, ale faktycznie potem się okazuje, że wiesz, to wy ogłaszacie, że znaleźliście, to ktoś tam ogłosił, tak, no praktycznie co tydzień, tak, mamy taką, czy co 2 tygodnie, to już na pewno, tak, że w samym polskim game devie co 2 tygodnie gdzieś tam da się znaleźć informację, że ktoś tam jakiegoś deala sobie gdzieś dopiął, tak, to znaczy, że rynek płynie. Coś tam się dzieje, nie? Coś się dzieje. Tak, jakby dlatego się zastanawiam, wiesz, czy to nie jest też jakaś tam biznesowa perspektywa, nie? Być może jest to kwestia dynamiki zespołu, wiesz, jakby u nas jednak fokus poszedł w stronę tego, żebyśmy starali się nie naruszać struktury zespołu, bo wiesz, nawet jeżeli mówimy o tym, dołóżmy sobie jakiś feature, to od razu jest dla mnie, wiesz, nie temat, czy na pewno ten feature będzie się wpasowywał w koncepcję, która była kiedyś, nie? O ilu rzeczach ta osoba nie będzie wiedziała, więc ile czasu następuje wdrożenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc z punktu widzenia produkcyjnego to potrafi być jednak troszeczkę większy koszt niż się wydaje tak na pierwszy rzut oka, nie? Jeżeli bylibyśmy na etapie preprodukcji, być może jest to lepszy krok, nie? Czy takiej wczesnej produkcji. Natomiast na zaawansowanym etapie produkcji ja bym się bardzo, przynajmniej starał się uważać na takie rzeczy, nie? Raczej to jest czas bardziej ścinania niż dorzucania, ale zdarza nam się, wiesz, że mamy takie, dorzucimy więcej kontentu, na pewno się więcej sprzeda. Ale z drugiej strony, jak to zmierzyć, nie? Wiesz, jakby nie zawsze masz realne przełożenie i tego takie wiarygodne, nie? Że dołożenie tyle kasy spowoduje, że o tyle lepiej ci się gra sprzeda, nie? Jakby, jeżeli masz na to metodę, żeby to wyliczyć, ja chętnie posłucham. My czasami próbujemy to próbować, nie zawsze. Dzisiaj wychodzi, że nikt nie ma na to metody, tak? Bo ani duzi publisherzy nie mają na to metody Excela, który to wylicza, jak widać. I cała reszta chyba też nie, tak? No jakby mniemam, że każdy chyba trochę liczy po swojemu i jak jesteś dużym, czy średnio dużym publisherem, no to mniemam, że masz więcej case'ów do policzenia, ale na koniec dnia i tak nie wiadomo, co wyjdzie, no. No, wydaje mi się, wiesz, że to jest trochę teraz na zasadzie sprawdzasz, próbujesz, jeżeli widzisz, że nie wiem, na streamach coś rezonuje i widzisz, że ludzi coś jara, to jest to kierunek na pewno warty, nie? Też mi się wydaje, że to jest czas, kiedy warto się wsłuchiwać w ogóle w feedback od community i obserwować. Wiesz, bo na papierze to wszystko się wydaje, że jest fajne, nie? Ale dopiero ten faktyczny odbiór od graczy pokazuje. Ale żebym skalował, wiesz, zwiększał zespół po to, żeby zobaczyć, gdzie jest ten kierunek, no dobra, no ale czy potem się nie obudzimy za dużym zespołem? No nie wiem. Ja jestem tutaj, powiedziałbym, troszeczkę bardziej pesymistyczny, jeżeli chodzi o po prostu wykorzystywanie aktualnie sytuacji do tego, żeby zwiększyć zespół. Raczej uważam, że lepiej mieć zespół, który jest po prostu dobry, a mniejszy, niż korzystać z tego i rosnąć, nie cały czas. Okej, dobrze. Powiedz mi na sam koniec, jak widzisz przyszłość waszą, branży, polskich, zagranicznych? Co się wydarzy przez najbliższe 2 lata? Co, ja myślę, że przede wszystkim to jestem bardzo ciekaw tego, co się dzieje na rynku konsolowym. To jest dla mnie coś niesamowitego, gdzie mam takie wrażenie, że ten świat nam się troszeczkę zmienia. Już jakby ja jestem wychowany, zresztą też jeszcze widać, nie, że jakby Forever Skies, który jest ekskluzywem i nagle mamy Microsoft, który mówi, że ich gry lepiej się sprzedają na konsoli, nie? Na konsoli konkurencji. To jest coś niesamowitego. Więc jestem bardzo ciekaw tych ruchów dużych firm, w którą stronę pójdzie branża, no zwłaszcza, że przed nami w którymś momencie muszą się pojawić nowe konsole. To jakby jest, myślę, że kwestia tych jak mówisz 2 lat, no to myślę, że już tam gdzieś to PS6 i nowy Xbox, o ile wyjdzie, no to gdzieś się pojawi. Serio? Nie sądzę, myślisz, że będą nowe generacje 2 lata? konsoli? Ja myślę, że PlayStation, tak. Po co? Jakby obecna generacja jest ledwo. A nie masz wrażenia, że tego się masakrycznie dużo sprzedaje? Konsol? Czy gier na konsolę? No, konsol, gier. Nie, bo jest w co grać w ogóle na 5? To jest jakby generacja. Ja czekam cały czas na ten surge gier, że będzie ich tak super dużo. I one będą super nowoczesne i tak dalej. A mi się wydaje, ale że... Ale chyba jeszcze poczekasz. No, to ile mam czekać?
Ja wiem, że do Wiesz GTA co? 6, ale jakby... Znaczy, absolutnie się z tobą nie zgadzam z perspektywy, być może wiesz, ja nie gram, nie wiem, tak, że co tydzień gram w nową grę, nie? Jakby ja narzekać po prostu nie mogę i jakby raczej narzekam na to, że nie mam czasu we wszystko zagrać, więc ja jestem może po tej drugiej stronie medalu. Ale wiesz, wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet biznesowego, tam, gdzie pojawia się nazwa PlayStation w naszej komunikacji, to jest to dużo silniej trendujące niż jeżeli mówimy tylko o rynku PC-owym. Więc jakby z perspektywy sensowności ja uważam, że to ma sens, nawet pod tym względem, wiesz? Czy sprzeda się taka sama ilość kopii na konsoli co na PC-cie? Pewnie nie, ale uważam, że marketing i marka, którą niesie ze sobą jeszcze, czy symbolika, którą niosą te konsole i te firmy, no to nie można tego, przynajmniej mi się tak wydaje, zlekceważyć, nie? I jestem bardzo ciekaw tego, w którą stronę to wszystko dalej pójdzie. Natomiast już odchodząc od samych konsol i tej przyszłości, no to niestety dalej uważam, że to nie jest moment, kiedy ta branża się jeszcze w pełni oczyściła. Jakby myślę, że my jeszcze będzie ten rok takiego spłacania trochę długów, tego, co się wydarzyło. Pamiętam, był taki moment, wiesz, że wszyscy się przesuwali, żeby nie w tym roku, żeby to popchnąć dalej. No i widzimy to, jak nie wiem, patrzyłeś na zapowiedzi, które były na luty, no to widać, że wszyscy się przepchnęli na ten luty. A teraz pomyślmy, wszyscy wiedzieli, że ten luty był tłoczny, więc ile w ogóle tytułów jeszcze po prostu czeka na ten moment, żeby wyskoczyć i poogłaszać swoje daty premiery. Więc myślę, że to wbrew pozorom nie będzie jeszcze ten dobry rok z perspektywy, że wszystkie gry będą osiągały, wiesz, większość gier będzie osiągała sukces. Raczej uważam, że czeka nas jeszcze troszeczkę potknięć i upadków, ale być może już nie tak spektakularnych, bo to, co mówisz, ludzie już troszeczkę się przyzwyczaili, że to nie jest tak, że po prostu wydamy grę i będzie pięknie, tylko trzeba się troszeczkę pozabezpieczać i popatrzeć też w inne strony, żeby firmy przetrwały. Ale rok, w którym mówimy o takiej sytuacji early accessu, Ubisoftu, no, parę lat temu pomyślałbyś, że tak duże studia dojdą do sytuacji, w której są dzisiaj. Dla mnie coś niesamowitego, nie? Przeglądają opcje strategiczne. Myślę, naprawdę? W sensie... Po prostu zwolnijcie 15 000 osób. No, to najprostsze rozwiązanie, tak? Ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w środku. Nie wiemy, jak ich papiery wyglądają. Bo mają nadal dużo gier, tak? Działających stale jako live serwisy. Więc ciężko do tego się odnieść. Ale jeżeli tylko mogę dodać, coś wiemy, co się dzieje w środku, z mojej perspektywy, to znaczy z takiej deweloperskiej. Wiesz, jak miałem tak, że moi znajomi, część z nich poszła pracować do Ubisoftu i do dzisiaj pamiętam, jak jedna osoba mi mówiła, wiesz, że jej lead miał pretensje o to, że za szybko pracuje, że zawstydza inne osoby w zespole. Wiesz, z tego pędu, jak się u nas pracuje, poszedł tam i nagle okazuje się, nie, musisz wolniej, nie? Tak się u nas nie pracuje. Więc... Coś może być, wiesz, tam trochę za drogo ta produkcja. Ja się mocno jakby przed tym bronię, żeby na podcaście o tym mówić, ale to wychodzi gdzieś tam po drodze, że jednak chyba ludzie na zachodzie nie umieją już robić gier. I robią je drogo, wolno i chyba nie do końca umieją je też potem sprzedać. Zostawiam to, jakby przemilczę temat. Chciałbym to parę razy komuś tam gdzieś na GDC powiedzieć, nie? Tak spytać. Cześć, bo ja jestem z Polski, ale wy wiecie, że wy gier nie umiecie robić, nie? I chcę zobaczyć, ile tam na 10 osób, ile osób rzuci we mnie kubkiem niedopitej kawy, a ile osób powie, no tak, wiemy o tym, ale dlatego was zatrudniamy z tej Polski, tak, żebyście tam robili grę. A my charge'ujemy swoich chińskich inwestorów, bo tak ktoś przecież tak to może być. Musimy przecież za coś żyć, no. Ale dobrze, zanim dojdziemy do ostatniego wątku, bo jesteś strategiem, w sensie życiowo. No życiowo może też jesteś strategiem. Prowadzę firmę, to chyba jakoś tam coś jest. Dobrze, a w gamerskiej krwi i w palcach bardziej klik, tura mija i jak zrobisz turę, to jest przyjemnie, tak? Ten typ gracza, czy... Wiesz co, kiedyś tak, ale odkąd strategie gdzieś sobie zniknęły, a ja się przerzuciłem bardziej na konsolę,
to mimo wszystko prywatnie bym powiedział, że aktualnie bardziej RPG i gry bardzo fajnie, znaczy takie powiedziałbym narracyjne, ale z taką trudniejszą tematyką, wiesz, to są chyba takie rejony, w które poszedłem. Czyli Także na cywilizację przykro mi, ale siódemkę cywilizacja nie czekasz w ogóle, tak? Okay. Absolutnie. Znaczy, wiesz, ja nie wiem, czy to nie grzech, ja nigdy nie byłem fanem cywilizacji, to jest najgorsze, co ci mogę powiedzieć, ale to ja chyba wolałem... A od której cywilizacji zaczynałeś grać? A, bo ty jesteś RTS-iarzem, no to dlatego, no. No ja właśnie bardziej to powiedziałbym, wiesz, to pamiętam Red Alerty, czy Crash, Kill and Destroy, to były takie moje ulubione tytuły w dzieciństwie. No, KND 2 to super opcja, szkoda, że nie kontynuują tego. I w ogóle trochę ciężko odpalić na współczesnych PC-tach. Nawet wersję z GOG-a, tak wiem, bo sam próbuję regularnie. A grałeś w tego, czy widziałeś tego Scourge, nie wiem w sumie, taki klon Warcrafta trójeczki. Bo gdzieś tam Widziałem. temu wyskoczył. Fajnie, co? Wiesz co? Ja się chyba będę musiał trochę przekonać do grania na PC z powrotem. Mam takie wrażenie, że jakby ten PC zaczyna mnie kusić tymi grami. No właśnie, cholera, nie? Ale z drugiej strony do tej pory miałem taką barierę psychologiczną, nie? Że klawiatura i myszka to były dla mnie narzędzia do pracy, nie? Taki jakby ten moment no ale RTS-iarzem odprężenia. To co, w StarCrafta nie grałeś? No musiałeś grać, tak? No ale to było, wiesz, wtedy, kiedy nie spędzałem tych 10 czy iluś godzin na robieniu gier, nie? To były trochę inne czasy wtedy. Nie, no ale to nie mów, że nie mieliście lana firmowego i nie graliście StarCrafta albo Warcrafta tak w teamie. No jak? No nie. No jak? Ja dzwonię na prokuraturę, że to w ogóle... Kiedy macie lana firmowego? Czy to tylko... Czy już się nie robi lanów firmowych? Ja nic nie wiem. W sensie nie zapraszają ciebie. To co innego. No nie wiem, może ktoś gra, wiesz, po prostu, no może, nie wiem. Nie, bo jakby u mnie akurat u nas w firmie już jakiś tam dłuższy czas nie było, ale było okresy, że były regularnie. I się znają, czy w studiach game devowych jest na to teraz faska jeszcze. Wiesz, no u nas na pewno nie, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem, a jak inni robią, nie mam pojęcia. Okej. No dobrze, czyli po prostu mam do ciebie się odezwać i zagramy sobie sami w StarCrafta i będzie super. Możemy tak zrobić. Dobrze. Jesteśmy mówieni. Na sam koniec powiedz mi jeszcze, dziękuję ci bardzo za tą godzinkę z hakiem. Parę fajnych rzeczy omówiliśmy. Nie wszystko, ale nie wiem, że to dopiero początek waszej długiej, successful drogi. Powiedz mi jeszcze na sam koniec, jakie masz rady dla młodych game devów wchodzących w ten rynek pełni nadziei i oczekiwań i ciepłego serca. Co im możesz powiedzieć po tych paru latach w branży? To chyba pracujesz trochę, co? Siwa broda game devowa wyrosła. Chyba trochę czasu tu jestem. Wiesz co? Przede wszystkim wydaje mi się, że jakbym miał teraz, wiesz, powiedzieć coś do takiego siebie dawno temu, nie? Jakby to bym ciągle powtarzał, że jest to branża, która daje niesamowitą satysfakcję i absolutnie o tym nie można zapominać. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że to nie jest tylko ta część robienia gry, nie? Że trzeba pamiętać o tym, że gdzieś tam jest cash flow, trzeba pamiętać o tym, że gdzieś jest marketing, trzeba pamiętać o tym, że gdzieś potrzebny jest biznes i in the end nasza cała robota, niezależnie od jakości robionych rzeczy i tak dalej, to jest docieranie do graczy i to jest nasz najważniejszy, taki papierek lakmusowy, który zweryfikuje nasze pomysły, naszą drogę i alternatywy. I coś, co już może nie do końca dotyczyło akurat naszej przygody z Far From Home'em, przynajmniej na tym późniejszym etapie, ale żeby właśnie zawsze starać się zrobić kilka planów. Że ta branża jest tak nieprzewidywalna, że oparcie czegokolwiek na jednym planie, to prosi się po prostu o kłopoty. Okej. Dobrze. Dziękuję za tą radę, bo tej chyba jeszcze jakiś czas temu już nie było, tej spojrzenia na biznes, więc za to troszeczkę ci też dziękuję. I cóż, dziękuję za rozmowę, a jednocześnie życzę premiery
i tego długiego ogona, bo wierzę, że pomimo konkurencyjnego rynku i konkurencyjnych tytułów, myślę, że macie bardzo fajną podstawę zbudowaną do tego, żebyście sprzedali nie te 200 czy 300 kolejne kopii gry, ale mam nadzieję troszeczkę więcej. I cóż, byście zrobili coś kikas nowego w świecie survivali. Tego sobie oczekuję, bo ja pamiętam te oczekiwania na samym początku, jak się ogłaszaliście, to takie, że to BioShock, but different i chcemy zobaczyć wasz endgame za takie tam gdzieś 2 lata. Po którymś tam kolejnym dodatku do gry i nie wiem, czy będzie tryb walki rozszerzonej z lewiatanami czy kolosami. Ale jestem ciekaw waszej drogi, także powodzenia życzę. Super. I bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i za te miłe słowa, bo przed nami, jakby nieważne, jakby co byśmy sobie nie wyestymowali i tak dalej, no przed nami nadal jest trudna walka, więc bardzo dziękuję za miłe słowa i mam nadzieję, że się spełnią. Wierzę, że tak. Ja myślę, że już teraz to z górki. To już coś mówiłem teraz. Tak, to, co macie zbudowane, to też staram się powtarzać i takich też gości zapraszać. Tych, którzy te najtrudniejsze chyba mają za sobą i osiągnęli sukces, nawet jeśli on nie jest liczony, w milionach kopii, ale to te parę stów jest wypracowane ciężką, wieloletnią pracą i dla wielu twórców to jest spełnienie marzeń. Więc tego się trzymajcie, że jak bardzo duże już osiągnięcie macie ze sobą, na które można tylko budować. Bardzo dziękuję. Będę o tym pamiętał. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Powodzonka. Słyszymy się i się widzimy. Z państwem widzę się jeszcze w czwartek. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Do usłyszenia.